Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szok, inflacja nie odpuszcza i PKB z Polski za 2022 rok. Co słychać? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Szok, inflacja nie odpuszcza i PKB z Polski za 2022 rok. Co słychać? Początek tego tygodnia, który jest niezwykle ważny, ponieważ poznamy szereg niezwykle interesujących wydarzeń ze sfery makroekonomicznych i danych makroekonomicznych. Rozpoczynamy od danych z Polski, ale przede wszystkim rynki światowe były zszokowane dzisiaj informacjami na temat wstępnych odczytów inflacji w Hiszpanii. I w tym wypadku, jak pokazują prognozy, tutaj rynek spodziewa się, że mediana oczekiwań wynosiła 5%, a dostaliśmy za styczeń, to są dane wstępne, przypominam, aż 5,8% i to były dane pokazujące inflację wyższą niż wcześniej odczyt za grudzień, więc dane są ewidentnie zaskoczeniem i tutaj na wykresie, który pokazuje, jak rozkładały się oczekiwania rynkowe, jakie były prognozy, nikt nie prognozował właśnie takiego odczytu, a najwyższa prognoza wynosiła 5,4, czyli naprawdę dane są szokiem i powodują zmiany na rynkach finansowych. Inwestorzy muszą zacząć kalkulować, że inflacja jednak nie odpuści, a to będzie powodowało wzrost oczekiwań co do przyszłej stopy procentowej. A jako że w tym tygodniu mamy właśnie decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych, a zwłaszcza decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych, no to oczywiście te dane mogą dać tutaj pretekst ku temu, żeby bardziej agresywnie i jastrzębio podchodzić do polityki monetarnej w strefie euro. Dlatego też nie dziwmy się reakcji rynkowej, o której za chwilę powiem. Ale jeszcze o godzinie 10 pojawiły się także ciekawe dane dotyczące PKB z Niemiec za czwarty kwartał, dane wstępne i okazało się, że tutaj ten wzrost w ujęciu kwartał do kwartału jest na minusie, -0,02 i tutaj rynek także będzie musiał uwzględniać w cenach dane makroekonomiczne z Niemiec, które zawiodły i były tak słabe jak skrajnie pesymistyczne prognozy. I oczywiście, tak jak wspomniałem, w tym tygodniu najważniejsze będą decyzje banków centralnych w sprawie stóp procentowych. Jak widzimy na kolejnych wykresach, w Wielkiej Brytanii ma być podwyżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Konsensus rynkowy zakłada także 50-punktową podwyżkę stóp procentowych. W strefie euro w czwartek 25 punktów bazowych podwyżki w Stanach Zjednoczonych w środę i oczywiście bardzo wiele różnych innych wydarzeń, przede wszystkim oczywiście związanych z rynkiem pracy ze Stanów Zjednoczonych. No ale oczywiście te dane o inflacji z Hiszpanii, która zszokowała, pokazała, że inflacja nie odpuszcza, doprowadziły do gwałtownego wzrostu wartości euro-dolara. Euro-dolar wraca nad poziom 1,09, euro się umocniło i ewidentnie w tym wypadku inwestorzy zaczynają dyskontować, że strefa euro może bardziej agresywnie podnosić te stopy procentowe niż Stany Zjednoczone, które są już w szczycie cyklu podwyżek stóp procentowych. No i oczywiście taka reakcja jest jak najbardziej zrozumiała, chociaż oczywiście jest sporym zaskoczeniem, a oczywiście wykresy bardziej średnioterminowe pokazują, że obroniła się, jak widać na wykresie, ta płaska, już prawie miesięczna linia trendu wzrostowego. Potwierdzone są wsparcia w rejonie 0,850 i wyjście nad poziom 1,09 cały czas stwarza bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy testować opory w rejonie poziomów 1,10 i być może nawet poziomy położone jeszcze wyżej. O rynkach światowych jeszcze dzisiaj powiemy w tym komentarzu, natomiast teraz przejdźmy do danych z Polski, ponieważ o godzinie 10 poznaliśmy także dane o PKB, dynamice wzrostu produktu krajowego brutto
z Polski za 2022 rok. I co tutaj słychać? Okazało się, że dane są lepsze niż zakładały prognozy. Mediana prognoz wynosiła 4,8%, dostaliśmy 4,9%, ale co jest także istotne, bardzo wyraźnie wzrosła rewizja za poprzedni rok do poziomu 6,8%, czyli naprawdę jest bardzo podwyższony poziom wzrostu gospodarczego dla wcześniejszego roku. Pamiętamy, że teraz każdy 1 punkt procentowy PKB oznacza około 20 do nawet już 30 miliardów złotych więcej w ujęciu nominalnym, jeżeli chodzi o PKB, i to oczywiście ma znaczenie i wykres w tle pokazuje, że 2021 rok był rokiem o najwyższym wzroście od 2007 i co jest także ciekawe, bank PKO BP sygnalizuje, że największym zaskoczeniem był popyt inwestycyjny, który tutaj dał kontrybucję największą do pozytywnej niespodzianki, jakim były te dane makroekonomiczne. Te inwestycje tutaj ewidentnie są lepsze niż konsumpcja. Na następnym wykresie to bardzo wyraźnie widzimy. Poznaliśmy także oczekiwania inflacyjne tworzone przez Komisję Europejską dla naszego tutaj regionu i okazuje się, że one dla Polski bardzo wyraźnie spadają. Są najniższe od 2020 roku i z wyjątkiem Węgier dla całego regionu mocno spadają, także dla strefy euro. No i oczywiście w tym wypadku bank centralny w strefie euro będzie musiał także uwzględnić te dane, które pokazują gigantyczny, bardzo wyraźny spadek oczekiwań inflacyjnych, że procesy dezinflacyjne jednak będą trwały, a takie informacje jak te z Hiszpanii okażą się tylko ewenementem, jakąś tylko chwilowym wypadkiem przy pracy, a globalne trendy jednak będą sprzyjały temu, żeby obserwować zjawisko, jakim jest dezinflacja. Jakie są reakcje rynkowe? Polskie obligacje są cały czas w rejonie 5,80 na rentowności. Tutaj niewiele się dzieje. Będziemy świadkami prawdopodobnie oczekiwań na to, co się wydarzy w drugiej części tego tygodnia. Rynek euro-złotego jednak cały czas ładnie broni się przed spadkiem poniżej poziomu 4,70, czyli nie można jeszcze mówić o tym, że rynek złotego wysyła jakieś nowe prozłotowe wskazania. Mamy także test wsparcia na dolar złotym, ale oczywiście wynika on z tego, że euro-dolar zachowuje się tak, jak się zachowuje. Jednak na parze dolar do złotego widzimy, że każdy kolejny szczyt lokalnego wzrostowego odbicia jest położony niżej, a to moim zdaniem zwiększa prawdopodobieństwo, że będziemy przebijać ostatnie minima i ruszymy do następnych wsparć. A warszawska giełda papierów wartościowych generalnie zachowuje się dość słabo. Zaczyna powielać to, co się dzieje w Chinach, tak jakby ten kapitał światowy na rynkach wschodzących kreował wydarzenia bez względu na to, gdzie giełda papierów wartościowych się znajduje. I oczywiście jutro będę także testować tezę o tym, że kierunek zachowania giełdy papierów wartościowych w Chinach będzie dobrym wyznacznikiem tego, co się wydarzy na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Jeżeli jutro o poranku giełda w Chinach wzrośnie, to będzie także moim zdaniem to dobra wróżba co do tego, jak może się zachować warszawska giełda papierów wartościowych. Ale jeżeli tam w Chinach dalej będą spadki, to i warszawska giełda papierów wartościowych może spadać. Takie powiązanie może się wkrótce narodzić, ale także i tu na polskich aktywach myślę, że będziemy czekać na wydarzenia z drugiej części tego tygodnia. Przypominam, Fed, ECB, Bank of England i oczywiście dane z rynku pracy oraz oczywiście polskie wskaźniki PMI, które także dla przemysłu mają duże znaczenie. I teraz przejdźmy znowu do rynków światowych. Zaczynamy od pozycjonowania się dużych graczy w poprzednim tygodniu na różnych klasach aktywów i co jest także ciekawe, duzi spekulanci netto znowu dodawali długie pozycje do euro. Euro cały czas zyskiwało w takim wypadku na pozycji dodatniej, rosły longi netto na wartość na europejskiej walucie, rosły także longi na jenie japońskim. Obserwowaliśmy także wzrost longów na WIX-a, to jest pewnego rodzaju ciekawostka. Obserwowaliśmy także wzrost wartości longów netto na Nowej Zelandii i Australii, a reszta instrumentów finansowych
miała tutaj dodawane netto krótkie pozycje, a największy przyrost był na indeksie Nasdaq, na indeksie Standard & Poor, na amerykańskim dolarze czy na kanadyjskiej walucie. Dolar indeks jest cały czas na minimach, które były ostatnio ustanowione w maju, czyli mamy bardzo niskie poziomy, ale pojawia się pozytywna dywergencja, dlatego to jest ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy grają cały czas przeciwko amerykańskiemu dolarowi. I Wall Street w tym wypadku oczywiście dzisiaj będzie miał znowu za zadanie utrzymać rynek na indeksie Standard & Poor nad poziomem 4000 punktów. Wygląda na to, że to się wydarzy. Sesja powinna być na przeczekanie, doczekanie do końca miesiąca i na te wydarzenia, które będą miały miejsce w końcówce tego tygodnia. Bardzo podobnie zachowuje się indeks giełdowy w Niemczech. Widzimy, że od 2 tygodni tutaj niewiele się dzieje, korekta boczna jest wygenerowana. Mamy próbę zanegowania tendencji spadkowej na cenie miedzi i w tym wypadku utrzymanie nad poziomem $9000 moim zdaniem jest kluczowe, żeby wieścić dalsze wzrosty ceny miedzi. Myślę, że to jest jednak scenariusz bazowy. Cena złota także tutaj nie chce nam pokazać dzisiaj żadnego nowego kierunku, nie reaguje na zachowanie amerykańskiego dolara i ruch na euro-dolarze, dlatego też ruch na euro-dolarze jest pewnego rodzaju ostrzeżeniem. Obserwujemy także, że wzrost w okolicy 1950 oznacza wykonanie zasięgu ruchu wynikającego z odwróconej formacji RGR, a na ropie naftowej, utrzymując się poniżej poziomu $80, mamy zachętę do tego, żeby testować te wsparcie w rejonie $77, gdzie na wykresie tygodniowym przebiega średnia 200-sesyjna. Odsyłam do porannego wpisu, gdzie było więcej o wykresach tygodniowych i wnioskach, jakie płyną z obserwacji tego interwału czasowego. Ropa naftowa i oczywiście równolegle patrzymy na gaz ziemny, żeby zobaczyć, jakie będą te oczekiwania inflacyjne, ponieważ właśnie dynamiczne spadki ceny gazu to jest jeden z tych głównych powodów, dlaczego te oczekiwania inflacyjne i inflacja właśnie zaczyna już tak dynamicznie spadać i dlaczego też oczekujemy procesów dezinflacyjnych w całym 2023 roku, ale pomimo tego, że cena gazu jeszcze tak bardzo dynamicznie spadła na przestrzeni ostatnich 5 miesięcy, to cały czas jesteśmy 200 ponad procent wyżej niż średnia z lat 2010-2020. Dlatego też utrzymuje się cały czas ten szok podażowy, który wywołał inflację na całym świecie i do czasu spadku tutaj ceny gazu w rejon 20-30 euro myślę, że utrzymane będą cały czas te presje wywołane dynamicznym wzrostem ceny gazu w poprzednich miesiącach i w poprzednich latach. Warto o tym pamiętać. I na koniec oczywiście Bitcoin, ponieważ Bitcoin dzisiaj próbuje zanegować impuls, który się pojawił dzisiaj o poranku. Każdy spadek poniżej $23,000 będzie odczytany negatywnie i będzie wspierał popyt raczej będzie wspierał tych wszystkich, którzy liczą na kontynuację tendencji spadkowej na ryzyku. A jeżeli popatrzymy na Bitcoina w ujęciu nieco długoterminowym albo średnioterminowym, to obserwujemy, że wzrost Bitcoina w styczniu wyniósł już prawie 40% i to był najlepszy miesiąc dla Bitcoina od końcówki 2020 roku. Pytanie jest, czy ta tendencja będzie oczywiście kontynuowana, a wykres średnioterminowy i ten długoterminowy jeszcze bardziej wzmacnia tendencje wzrostowe, ponieważ już jesteśmy bardzo blisko wykrystalizowania tak zwanego złotego krzyża na Bitcoinie. Wykres tygodniowy to bardzo dobitnie pokazuje i jeżeli taka formacja powstanie, to będzie dla inwestorów długoterminowych znak, że być może rodzi się następna długoterminowa fala hossy wzrostów kryptowalut, bo nie tylko Bitcoin jest tutaj w grze, ale także wszystkie inne kryptowaluty. I oczywiście byłaby to wtedy bardzo dobra informacja dla tych, którzy wieszczą, że cały 2023 rok będzie korzystny dla rynków ryzyka. Oczywiście równolegle będzie to także bardzo dobra informacja dla perspektyw na polskich aktywach. I oczywiście na samym końcu zachęcam do materiałów edukacyjnych, które poszerzają naszą wiedzę. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Teraz w dziale co przyniesie tydzień, czy Fed wreszcie zmięknie, czyli odpowiedź na pytanie,
3. Jesteśmy bardzo blisko szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i pewnego rodzaju pivotu w polityce monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Warto się zaznajamiać z tymi materiałami edukacyjnymi. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj jeszcze stopy zwrotu. Pozdrawiam.